Dworzec Warszawa-Gdańska, kwiecień 1976 rok. Na stację podjechał pociąg z Zurychu do Moskwy. W środku jest pełno osób ze świata zachodniego, ale na pewno są dwie gwiazdy rocka: Iggy Pop i David Bowie. Przerwa techniczna spowodowana awarią potrwa około 2 godzin i pasażerowie zostali już o tym poinformowani. Większość pewnie zostanie w pociągu, ewentualnie na dworcu. Natomiast David podjął decyzję: idę na spacer. Ja teraz również przejdę się trasą spaceru Davida, a w Berlinie Magda stworzy kolaż do jego utworu o naszej stolicy. Cześć Przemek, życzę udanego spaceru po Warszawie, a ja się zabieram za robienie kolażu do utworu Bowiego. Odpowiedzmy sobie na pytanie, co Bowie robił w pociągu, który jechał wtedy przez Warszawę. 17 kwietnia 1976 roku w Zurychu Bowie zagrał koncert, który był częścią trasy Isolar Tour, promującej wydany kilka miesięcy wcześniej album artysty Station to Station. Kolejnym miastem na trasie miały być Helsinki 24 kwietnia. W tamtym czasie, a dokładnie w latach 1972-77, David bał się latać i na wszystkie koncerty przemieszczał się drogą lądową lub morską. Wiadomo również, że jeszcze w Szwajcarii 21 kwietnia Iggy Pop świętował swoje 29. urodziny, na których nie mogło zabraknąć Bowiego. Prawdopodobnie bezpośrednio po tej imprezie panowie razem z 3 osobami towarzyszącymi wsiedli do pociągu i rozpoczęli swoją 3-dniową podróż do Finlandii. Po drodze, oprócz Warszawy, zatrzymali się jeszcze w Moskwie. Sam dworzec wyglądał wtedy inaczej. Ten stary spalił się i został przebudowany w latach 80. Perony natomiast ostatnio doczekały się kolejnego liftingu. Idziemy teraz trasą, którą pokonał David bezpośrednio po wyjściu ze stacji kolejowej. Swój spacer kontynuował tą ulicą, czyli Adama Mickiewicza. Był dzień, więc na swojej drodze mógł spotkać wiele osób. Pytanie, czy zwracał na siebie uwagę swoim kontrowersyjnym wyglądem, z którego był powszechnie znany? No właśnie nie do końca. W świadomości fanów artysta do dzisiaj funkcjonuje jako Ziggy Stardust, czyli jego alter ego z początków lat 70. Najlepiej obrazuje to okładka z płyty A Led Insane. Jednak zanim pojawił się w Warszawie, był już na etapie kolejnego, bo amerykańskiego rozdziału swojej kariery. Płyty Young Americans z 1975 roku i właśnie Station to Station to fascynacja Bowiego funkiem i soulem. Na koncertach w 76 występował już pod pseudonimem Finn White Duke. To postać pozbawionego uczuć Aryjczyka w białej koszuli z przylizanymi włosami. Także wyglądem i ubiorem David na pewno się wówczas nie wyróżniał, nawet na tle szarych polskich ulic. Warto jednak zaznaczyć pewną ważną kwestię. To był bardzo trudny czas dla artysty pod względem fizycznym i psychicznym. Powodem było jego uzależnienie od narkotyków. Z identycznym problemem borykał się również jego przyjaciel Iggy Pop. Stąd pomysł Davida, żeby Iggy dołączył do niego na trasie koncertowej. Panowie mieli się wzajemnie wspierać w walce z nałogiem. Jak się później okazało, była to bardzo dobra decyzja, zarówno pod względem zdrowotnym, jak i artystycznym. Cały czas idziemy ulicą Adama Mickiewicza w stronę placu Wilsona. Za mną jest dworzec gdański. Nasze tempo jest spacerowe, a te dwa miejsca dzieli nieco ponad kilometr. Przy tej okazji warto wyjaśnić jedną ważną rzecz. Niektóre źródła jako rok spaceru podają 1973. Rzeczywiście Bowie wtedy również przejeżdżał przez Warszawę. Wracał z japońskiej części trasy koncertowej Ziggy Stardust Tour. Najpierw z Władywostoku do Moskwy koleją transsyberyjską, a później kolejnym pociągiem na zachód właśnie przez Polskę. W Warszawie pasażerowie mieli około 40 minut na przesiadkę do innego składu. To zdecydowanie za mało, żeby myśleć o spacerze w nieznanym mieście. Ponadto droga przez Związek Radziecki była dla niego ogromnym przeżyciem. Już po powrocie do Anglii zarówno swojej żonie Angeli, jak i dziennikarzowi z Melody Maker mówił, że nigdy nie był tak przerażony jak w trakcie tej podróży. Mamy więc przerażonego Anglika w dużym mieście za żelazną kurtyną, około 40 minut postoju, w trakcie którego trzeba się przesiąść, odległość, jaką trzeba pokonać do placu Wilsona i z powrotem. Tam kolejne kilka minut na zakup płyt w księgarni muzycznej. To nie mogło się udać w 73. Bowie był znany z tego, że bardzo zagłębiał się w zjawiska, które go intrygowały. Drążył temat i komponował. Nie odkładał swoich fascynacji na później. Tak było właśnie w przypadku podróży koleją transsyberyjską we wspomnianym 73 roku.
To, co zobaczył w ZSRR, współgrało z tym, co przeczytał u George'a Orwella w słynnej powieści Rok 1984. Jeszcze w październiku 1973 zaczął nagrywać album, będąc pod wpływem podróży i książki. Ostatecznie płyta Diamond Dogs ukazała się w kwietniu 1974 roku. Nie było tam tematu spaceru w Warszawie ani płyty zespołu Śląsk, bo to wszystko wydarzyło się dopiero 2 lata później. Przejazd takiego pociągu przez Polskę mógł trwać wtedy ponad 10 godzin. I od czasu do czasu ten skład się zatrzymywał, żeby podróżni mogli zrobić zakupy właśnie na peronie, no bo tutaj rozstawiali się lokalni sprzedawcy i oferowali swoje specjały. Jesteście ciekawi, co wtedy ekipa Bowiego kupowała? Zgadza się. Na pewno było to piwo, które wzmagało jednak apetyt. No a co na polskich peronach lat 70. mógł kupić i zjeść Anglik wychowany na English breakfast? Okazuje się, że było coś, co angielskie śniadanie dosyć przypominało. Nie było tam co prawda jajek ani grillowanych warzyw, ale za to był boczek, kiełbasa i fasola w pomidorowym sosie. Chodzi oczywiście o fasolkę po bretońsku. Podobnie jak ryba po grecku i pierogi ruskie, nasze typowo polskie danie. Nie ma co prawda relacji, jakim fasolka smakowała, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że bardziej niż polskie piwo. To produkowane w czasach PRL-u było zazwyczaj bardzo podłej jakości. A jaką Polskę zastał David podczas swojego spaceru w 1976 roku? Parafrazując Bareję, można powiedzieć, że ten kraj miał swoje plusy, które jednak nie mogły przesłonić minusów. Oczywiście nawet o tych plusach mówię z przymrużeniem oka. Lata 70., czyli epoka Gierka, charakteryzowały się licznymi inwestycjami, industrializacją i rosnącymi płacami. Była to jednak tylko fasada i to na kredyt. Taki sztuczny dobrobyt musiał się skończyć. Zagraniczni wierzyciele zaczęli domagać się zwrotów pożyczek i właśnie w 1976 gospodarka zaczęła się załamywać. 2 miesiące po spacerze Bowiego, w czerwcu, rządzący wprowadzili podwyżki cen żywności. W całym kraju wybuchły gwałtowne protesty, z którymi wyjątkowo brutalnie władza rozprawiła się w Radomiu i w Ursusie, który dzisiaj jest już częścią Warszawy. No a jaką Polskę zapamiętali jego towarzysze podróży? Między innymi pasażer Iggy Pop. Właśnie Iggy wspominał o przygnębiającym obrazie Polski. Z okien pociągu jadącego przez nasz kraj zwrócił uwagę na wciąż widoczne zniszczenia wojenne. Mówił o lejach po bombach i domach ze śladami kul po karabinach. Pat Gibbons, ówczesny tour manager Bowiego, dodawał, że to ponure wrażenie, jakie sprawiał nasz kraj, było potęgowane przez pogodę. Ponoć na całej trasie padał śnieg z deszczem. Tego dnia również zimno było w samej Warszawie. Zanim David wyszedł z pociągu, razem z całą ekipą przyglądał się robotnikowi z łopatą, który samotnie rozładowywał wagon węgla ustawiony na sąsiednim torze. To było takie symboliczne zderzenie światów. Z jednej strony bogaci artyści i wolni ludzie, a z drugiej ciężko pracujący człowiek w biednym komunistycznym kraju. Doszliśmy w końcu tak jak David do placu Wilsona, wtedy Komuny Paryskiej. Ten spacer zajął nam około 15 minut. W bloku za mną była w tamtym okresie nieistniejąca już dzisiaj księgarnia Vena i prawdopodobnie właśnie tam Bowie kupił kilka płyt z muzyką folkową. Nie wiadomo jaką walutą zapłacił, jeżeli zachodnią, to na pewno została przyjęta z zadowoleniem. Wziął płyty i udał się z powrotem na stację kolejową. Jedna z zakupionych wówczas płyt okazała się wyjątkowa w kontekście dalszych planów artystycznych Bowiego. Jesteście pewnie ciekawi, jaka to płyta. David o tym nie mówił, ale prawdopodobnie była to płyta Śląsk The Polish Song and Dance Ensemble Volume 2, zawierająca utwór Helokanie, skomponowany przez Stanisława Hadynę. Czyli tego sympatycznego pana obok mnie. Oczywiście zboczyliśmy na chwilę z trasy spaceru Bowiego i jesteśmy w Koszęcinie, gdzie w pięknym, klasycystycznym pałacu od 1953 roku swoją siedzibę ma zespół pieśni i tańca Śląsk, którego założycielem i wieloletnim dyrektorem był właśnie profesor Stanisław Hadyna. Sam utwór to wizja kompozytora dotycząca pasterskiego nawoływania w górach z tego rejonu. Bardzo możliwe, że kiedyś podobne przyśpiewki można było usłyszeć na zboczach nieodległego Beskidu Śląskiego.
Oczywiście Bowie nie wiedział, o czym jest ta kompozycja i nie traktował jej tak regionalnie jak Hadyna. Słuchając tej ludowej melodii, wyobrażał sobie pełne nadziei wołanie narodu polskiego o wolność. No dobra, czas wracać na dworzec gdański, zanim pociąg odjedzie. Jak wiemy, David zdążył na ten pociąg, razem z całą ekipą odjechał do Związku Radzieckiego, a następnie do Helsinek i 24 kwietnia zagrał tam koncert. Wielka szkoda, że fotograf Andy Kent, który był w tym pociągu, no i tak ochoczo robił zdjęcia Popowi i Bowiemu w Moskwie, niczego nie cyknął w samej Warszawie. No może dlatego, że w Moskwie byli dłużej, według doniesień około 7 godzin. Co było dalej? Majowym koncertem w Paryżu skończyła się trasa Isolar Tour i skończył się również pewien etap w życiu Bowiego. Prywatnie wygrywał walkę z uzależnieniem od kokainy, ale niestety rozpadało się jego małżeństwo z Angelą. Coraz bardziej fascynował go niemiecki krautrock, na czele z takimi zespołami jak Kraftwerk czy Neu. Odwiedzając zachodni Berlin, zakochał się w tym mieście i postanowił z Iggym Popem zostać tam trochę dłużej. Zanim jednak na dobre przenieśli się do Berlina, Bowie zdążył wynająć podparyskie studio Chateau d'Eauville i tam zaczęła powstawać kolejna płyta. Producentem nowego albumu został stary znajomy, Tony Visconti. Jednak do pomocy przy realizacji poprosił jeszcze jednego muzyka specjalizującego się w nowych syntezatorowych brzmieniach. Wybór padł na byłego klawiszowca Roxy Music, Briana Eno. W zamyśle Bowiego jego najnowsze dzieło miało być podzielone na dwie części. Pierwsza to rockowe kompozycje, w których śpiewa, a druga to utwory instrumentalne. Właśnie o pomoc w otwarciu tej drugiej części zwrócił się do Briana Eno. Potrzebował wolnego kawałka o podniosłym, monumentalnym brzmieniu. Eno miał z tym początkowo pewne trudności, ale cały czas eksperymentował. Pewnego dnia rano, wchodząc do studia, zobaczył przy fortepianie Morgana, 4-letniego synka Tony'ego Viscontiego. Maluch grał bardzo proste dźwięki złożone z kilku nut. Wtedy Eno doznał olśnienia. Przysiadł się do chłopca i zaczął grać jego melodię, delikatnie ją rozbudowując. Następnie zagrał to na syntezatorze i zapętlając całość uzyskał pożądany efekt. Zaprezentował to Davidowi, któremu od razu się to spodobało. Słuchając tych dźwięków, przeniósł się myślami do wizyty w naszej stolicy i sięgnął po zakupione wówczas płyty. Właśnie wtedy zwrócił uwagę na utwór Helokanie. Charakter tej pieśni ludowej idealnie kontrastował z posępnym nastrojem płynącym z syntezatorów Eno. Szczególne wrażenie zrobiły na Bowiem emocje zawarte w słowach, których, jak wspomniałem, w ogóle nie rozumiał. Po latach mówił, że wtedy po raz pierwszy zdał sobie sprawę z tego, jak ważny jest ładunek emocjonalny zawarty w tekście, nawet w niezrozumiałym języku. No i właśnie tym tropem poszedł dalej. Wzorując się na polskiej pieśni ludowej, napisał, a następnie zaśpiewał własne słowa w wymyślonym przez siebie języku. Zwróćcie uwagę na jeden szczegół. Bowie, Visconti oraz Eno poszukiwali inspiracji. Niespodziewanie początkiem tworzenia utworu Warszawa była zabawa 4-letniego chłopczyka, no bo tak należy uznać jego próbę gry na fortepianie. Brian Eno dostrzegł ten znak, no a mały wówczas synek Tony'ego Viscontiego mógł sobie przypisywać pomoc w tworzeniu tego dzieła. Brawo, Morgan! Po latach Bowie mówił o Warszawie, że tym utworem wyrażał uczucia Polaków, którzy marzyli o wolności. Myślał o pragnieniach ludzi, którzy mogą leżeć pod drzewem i marzą o tym, aby być wolnym, ale cień na te marzenia kładzie żelazna kurtyna i system totalitarny. Dodał jednak, że ten śpiew, który czuł w utworze Helokanie, jak i ten jego własny z Warszawy, dawały taką pewność, że ten piękny sen o wolności kiedyś się urzeczywistni. Zarówno Warszawa, jak i cała płyta Low były początkowo nagrywane w podparyskim studio w takim zamku Chateau d'Eauville, a skończone w Hansa Studio w Berlinie. Wpływ na to miały dwa czynniki. Mówiłem już o tym, że Bowie postanowił się do Berlina przeprowadzić, natomiast nagrywanie we Francji stawało się coraz bardziej uciążliwe. Bowie i Visconti mówili, że posiadłość była w nocy nawiedzana przez duchy Fryderyka Chopina i George Sand. Rzeczywiście para kochanków kiedyś tam mieszkała, a rewelację o duchach potwierdził niespodziewanie Ritchie Blackmore z Deep Purple.
Pomimo, że płyta Low była gotowa już w listopadzie 1976 roku, to wytwórnia RCA nie chciała jej wydać. Jej przedstawiciele byli zszokowani tym, co usłyszeli. Spodziewali się kontynuacji tych przebojowych albumów z lat poprzednich, a dostali rock eksperymentalny. Płytę odrzucili w całości i zażądali innej muzyki. Bowie natomiast odmówił jakichkolwiek zmian, uznając gotowy materiał za ostateczny. Zdając sobie sprawę z tego, że David nie ulegnie, RCA w końcu wydała album Low 14 stycznia 1977 roku. Na okładce widzimy profil Davida, właściwie low profile, jak on sam mówił, a samo zdjęcie jest kadrem z filmu Człowiek, który spadł na ziemię z 1975 roku. On sam zagrał główną rolę w tym filmie. Płyta świetnie sobie radziła po obu stronach oceanu. Bowie był chwalony za świeżość, za nieszablonowe podejście do kompozycji, no a RCA była tym sukcesem kompletnie zdezorientowana. A jak została odebrana Warszawa? Co prawda nie była promującym płytę singlem, ale od razu zwrócono na nią uwagę. Krytycy muzyczni pisali, że tym melancholijnym utworem Bowie przeniósł swoją muzykę w kompletnie nowy, nieznany dotąd wymiar. Sam artysta otwierał Warszawą koncerty na całym świecie w roku 1978 i grał ją często na trasie Hitton w 2002. Witajcie ponownie. Mój kolaż jest już zrobiony. Ma on w sobie dużo różnych elementów. Są motywy z Warszawy z lat 70., Pałac Kultury, tramwaje, hasła oraz oczywiście pociąg. Są też tancerki zespołu Pieśni i Tańca Śląsk i ukryte oczy Davida, które obserwują naszą stolicę. Cały ten kolaż przypomina mi pancernika, takie zwierzę, które powoli posuwa się do przodu i jest odizolowane od reszty świata. I to właśnie kojarzy mi się z Warszawą tamtych czasów. Mam nadzieję, że kolaż się Wam spodoba. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia. Kompozycja Bowiego dotycząca naszej stolicy zrobiła potężne wrażenie na Ianie Curtisie oraz pozostałych członkach Joy Division. Właśnie Warsaw było pierwszą nazwą słynnego zespołu z Manchesteru. Zmienili ją tylko dlatego, że na brytyjskiej scenie punkowej działa już zespół Warsaw Pact. Wydaje się jednak, że trochę się pospieszyli, bo Warsaw Pact rozpadł się w 1978, zaledwie po roku działalności. Jednakże muzycy Joy Division zdążyli właśnie w 1978 nagrać pierwszą płytę pod szyldem Warsaw. Nie ukazała się ona w tamtym czasie, bo nie spodobała się samemu zespołowi. Krążyła jednak wśród fanów jako bootleg, aż wytwórnia MGM wydała ją w 1994. Także jest płyta zespołu Warsaw ze śpiewającym na niej Ianem Curtisem. Kolejną osobą, którą zachwycił utwór Warszawa, jest Jan Voss, właściciel słynnej wiedeńskiej marki produkującej luksusowe perfumy. Prywatnie Voss jest wielkim fanem Davida Bowiego. Postanowił, że jeden z zapachów będzie nazywał się tak jak nasza stolica. Perfumy Warszawa są dostępne tylko w renomowanych salonach. Żeby je kupić, trzeba jednak głębiej sięgnąć do kieszeni. A na naszym polskim podwórku zawsze o swojej fascynacji Davidem Bowie mówił Muniek Staszczyk z T-Love. Utwór T-Love Warszawa-Gdańska odnosi się bezpośrednio do stacji, na której wysiadł Bowie i jego słynnego spaceru, o którym miałem przyjemność Wam opowiadać. David Bowie umarł 10 stycznia 2016 roku. Z inicjatywy Stowarzyszenia Stacja Muranów Warszawa uhonorowała artystę tym efektownym muralem. Znajduje się on przy ulicy Marii Kazimiery na warszawskim Żoliborzu, bo właśnie w tej dzielnicy Bowie odbył swój legendarny spacer. Autorem tego dzieła jest Dawid Celek. Dzisiaj kończymy już spacer po naszej stolicy z Davidem Bowie. Jeśli odcinek Wam się podobał, to posłuchajcie, jak brzmi Warszawa na płycie Low.